O, Posłuchaj, ja muszę z tobą porozmawiać, no. bo zauważyłam coś nieprzyjemne rzeczy ostatnio. Co znowu, Barbaro? Nie znowu, posłuchaj mnie, bo coś się zmieniło. Ja rozumiem, że ty tam z kogoś spotkałeś i tak dalej, ale ty nie musisz cały czas mnie strefować. Ja w tej chwili nie mam żadnego manualu, jeżeli chodzi o ciebie. Ja nie wiem, co mi wolno powiedzieć, czego mi nie wolno powiedzieć, generalnie wszystkiego mi jest nie wolno powiedzieć. Kasia, proszę. Ja myślałam, że relacja między tobą a mną się nie zmieniła. Nie Ja zmieniła oczywiście się. nie będę trampać po twoich prywatnych sprawach, nie będę ci tam wchodzić, nie będę dzwonić i tak dalej. Ale ja nie planuję się zmieniać całkowicie, jeżeli chodzi o ciebie. Bo wtedy możemy sobie powiedzieć całkowicie do widzenia. Ja mam tego trochę dosyć. Cały czas, to zaczęło się na Gotlandzie i cały czas robisz tutaj to samo. Tego mi nie wolno zrobić, tamtego nie wolno mi powiedzieć, tu nie wolno zażartować, tego. Tak trzeba delikatnie chodzić obok Bogdana, bo on kogoś poznał. Dosyć tego, ja nie jestem twoją mamą. Ja nie planuję chodzić delikatnie koło ciebie. Za długo się znamy. Ja mam tego kurwa dosyć, Bogdan. Napisz mi manual, co mi wolno robić, czego mi nie wolno robić. Już mnie dzisiaj to po prostu wkurwiło. Dobra, to zmieniam plany w jakiś sposób. Zostawmy to ciuchy dzisiaj. Nie muszę do dzisiaj się przychodzić. Nie wiem, jak mam to zareagować w ogóle. Ja też nie wiem. Ja nie wiem, jak mam zareagować, jeżeli chodzi o ciebie. Co nie powiem, co na Gotlandzie nie zrobiłam, było wszystko źle. Ja myślałam, że jesteś moim kolegą. Ty nazywasz się przyjacielem, ty jesteś gówno nie przyjaciel, ponieważ tobie wszystko przeszkadza. Tak uważasz. Świat się cały nie zmienił, że Bogdan ma jedną panienkę w łóżku codziennie. Świat się nie zmienił przez to, Bogdan, nie dla mnie. Ja cię nie będę traktować na piedestale, sorry. Dla mnie jesteś nadal tym samym Bogdanem. Tak uważasz. Tak, ja tak uważam. Ja nie będę cię traktowała zupełnie inaczej, tylko dlatego, że ty masz panienkę w łóżku. Kasia, nikt nie każe traktować. Tak, ty mi cały czas mówisz, co ja powinnam zrobić. A ty nie wykorzystuj mnie, a nie traktuj mnie tak, a nie rób tamtego. Ja się nie zmieniłam. Ja się zmienię, oczywiście. Ja wiem, że nie wolno mi jest tego powiedzieć, nie wolno mi jest dzwonić do ciebie wieczorami, nie wolno mi jest. Wolno, ale można... Nie wolno i ja przestałam to robić. Nie wolno mi jest. Barbaro. Nie, Tak teraz samo jak ja nie. robię to do ciebie. Tak samo jak ja robię to do ciebie, jak jest powiedzmy po godzinie 10-11, najpierw zawsze wysyłam Nie, SMS, wiem, czy zauważyłaś. dzwoniłeś do mnie w nocy i mnie obudziłeś ostatnio. Nieprawda. A to się raz wydarzyło. Przepraszam cię bardzo, No. zrobiłem błąd i na tym można... Ja się staram, na tym można bazować nie, wszystko inne. nie, to nie o to chodzi. Ja nie bazuję niczego na niczym w tej chwili. Ale uważam, że to jest kurestwo nie w porządku, żebym ja nie mogła zażartować? Kto stawia lunch albo kto robi tamto? Bo się jaśnie pan obraża? To kurwa jest ta relacja między nami. Żadna, Barbara, jakoś ty zauważyłaś. Pretensja jedna wielka znowu. Się wielki, ważny facet zrobił. Nie dotykaj go, w ogóle najlepiej to nic nie mów, przechodź obok. Już to na Gotlandzie zauważyłam. Takie traktowanie. Kto tego mnie źle traktujesz? Co ja cię takiego zrobiłam? Ja cię nie traktuję źle, ja cię traktuję na równo. Fajnie, poznałeś kogoś bardzo fajnie, no super. Ale to nie oznacza, że należy mnie traktować jak gówno. Że o mnie źle mówisz do wszystkich ludzi, to ja wiem i to ja już tego w ogóle nie będę wspominać. Bo obrabiasz mi dupę, Bogdan, obrabiasz mi dupę strasznie i to jest nie w porządku. To się nie nazywa przyjaciel. I ty wiesz i ja to wiem, Bogdan. Wiesz, i ty wiesz i ja wiem. Okej, to ty wiesz i ja wiem. Mhm. Ty wiesz i ja wiem, to tak. Bogdan, Basia. mówisz o mnie źle. Mówisz o mnie źle. I to jest whatever. Mów sobie, no trudno. Widocznie to jest twój styl, no. Nie mamy wspólnych znajomych, prawdopodobnie nie będziemy mieli, więc ja to w sumie olewam. Ale nie chcę, żeby było takie traktowanie, że ja już się boję cokolwiek powiedzieć do ciebie. Bo to w tej chwili, ja wybaczam to, że o mnie źle mówisz, ale to, że ja mam chodzić na ciebie cały czas na palcach, to ja mam tego dosyć. Ten fakt, że my nie mamy wspólnych znajomych, wiesz skąd on się bierze? Ty się za każdym razem z nim wstydziłaś. Zrobiłaś ze mnie potwora, który bije kobiety, który jest po prostu wszystkim innym dookoła, co jest po prostu straszne. Nie ja. Ludzie się chodzili, mnie bali, dlatego że Barbara powiedziała że ludziom, że Bogdan bije kobiety. Nie, a nikomu tego nie powiedziałam. Twojej siostrze. Moja siostra widziała sama. Co ona widziała sama? Bogdan, no przecież rzuciłeś się przy niej nieraz na mnie. Przestań. Także jak chcesz zachować relacje na takim poziomie, żebyśmy mogli coś z tego zrobić, to proszę ciebie bardzo, to też odpowiedzialność jest też po twojej stronie. Ja wzięłam tą odpowiedzialność. No to... Ale ja nie planuję chodzić na palcach wokół ciebie.
Bo ty tego ze mną nie robisz. Więc chcesz się nazywać moim przyjacielem? Co ja uważam, że nie jesteś, bo mi... Dobrze, nie jestem twoim przyjacielem w takim razie. Masz strasznie wysoki ton głosu. Nie, bo mi... No mam, ponieważ mnie wkurwiłeś tym razem. Znosiłam to cały czas na Gotlandzie. To traktowanie z góry. Chociaż ja do tej pory nie wiem za co. I nie wiem dlaczego. Raptem. Raptem jestem traktowana jako coś, co jest po prostu zło konieczne, które najchętniej należy unikać, bo BR po Smitha. Ju? Body jo, Freja sobie mówi dokładnie to samo, powiedziała mi wczoraj. Tak jak powiedziałam, ja wszystko rozumiem. Ale nie lubię, jak ktoś się raptem odwraca napięcie i traktuje mnie gorzej. Wiesz co, Basia? Gdybyś spotkała po doktor Anders, to by na pewno nie robił tobie takich numerów, że wkraczał z powrotem i pokazywał, że kim ja tu jeszcze jestem. Ale ja nie wkraczam. Ja nie wkraczam, tylko ty mnie zacząłeś... Jak ja bym zaczęła cię źle traktować, unikać, mówić górnolotnie do ciebie, mówić, no wiesz, teraz Bogdan, to musimy inaczej rozmawiać. To jest trochę twoja matka, wiesz. No wiesz, Romeczku, teraz ja mieszkam w willi. To jest ten sam ton. Uważasz? Tak? To też byś powiedział, Baśka, co ci odpierdala? Walnęło cię, czy jak? Bym cię unikała, mówiła, nie, teraz nie możemy. Nie, ty nie dzwoń do mnie teraz, jestem teraz bardzo zajęta, poza tym, wiesz, jak z tobą rozmawiam, to potem ty zjadasz ze mnie wszystką energię. Basia, jak jestem strasznie zajęta... I kaszel w tle. To jestem ciekawa, czy ty byś... Posłuchaj, czy ty byś był... Odbierasz telefony w tym momencie, ale myślałem, że po prostu masz coś ważnego, że trzeba po prostu rozwiązać sytuację. Ja czuję odpowiedzialność, dlatego odbieram telefony, nawet jak jestem z kimś. Także proszę nie mów takich rzeczy, że... Lego, Bogdan. Mogę Odbierasz... Mhm. To nie rób, ja do ciebie nie dzwonię już wieczorem, nie wiem, czy zauważyłeś. Basia, przestań z siebie zrobić bohaterkę. Nie, ja nie robię z siebie bohaterki, tylko to jest nieprzyjemne. Nikt nie chce być źle traktowany. Myśl sobie w ten sposób, że po godzinie 10 się wysyła SMS-a najpierw. Powiedz to sobie następnym razem. Powiedziałem to sobie kilkukrotnie. Tak, Ja do ciebie, idę do ciebie, wczoraj zadzwoniła, zanim ja złapałam telefon. Wczoraj zadzwoniłem do ciebie, ponieważ ktoś do mnie zadzwonił. Okazało się, że to Ida. No. To była Ida. Ja dopiero potem zauważyłam, powiedziałam, że dzwonię ze swojego telefonu. No, ja myślałem, że ty chciałaś coś ważnego. Dzwoniłem, hej papa, kan du lokalen? Oczywiście, że w tym momencie uważam, że to nie jest za praktyczne, żeby ona miała imprezę tutaj, wiesz, bo to jest takie trochę, bym sobie urządził imprezę w jej pokoju. I trochę inna sytuacja, jak byłem sama, inna sytuacja, jak mam kogoś, uważam, Jan. Nie sądzisz? Nie, no ja nie wiem. Ja nie uważam, że się jakaś sytuacja zmieniła, jeżeli chodzi jak ma się dzieci, nie? Czy to się też zmieniło? Nie, to się nie zmieniło w tym momencie, ale w tym momencie, wiesz, ja nie jestem za bardzo za tym, żeby urządziła po prostu imprezę w tej sytuacji, gdzie dopiero co mam po prostu świeży stosunek, no. Bo nie wyglądało za dobrze z mojego punktu widzenia, także ja uważam, że jak ja byłem sam, to nie grało roli, no nie. A ty nie możesz u niej spać? Nie, akurat to nie da rady. Nie mam takiej warunków, no nie. Bo dziecko mieszka z rodzicami. Jezus, Basia, przestań, kurwa mać. Zgadza się? Nie zgadza się. Nie chcę wchodzić w szczegóły, okej? Po prostu nie da rady. Mogę się kurczę założyć, że ty wysłałaś Idę, żeby zadzwoniła do mnie wczoraj. Wiesz co? Nie wiem tego, Basia. Tak to brzmi, kurczę, cały czas skanujesz mnie, cały czas sprawdzasz. Ja ciebie nie skanuję, tylko się zachowujesz głupio. Zachowujesz się głupio. Robisz z tego robisz z siebie osobę, która raptem się zrobiła po prostu jedna wielka tajemnica. Dobra, jak się będzie. Jakbyś chciał przede mną grać. Nie gram nic. Ida to powiedziała wczoraj. On gra przed tobą. Ja przed nikim nie gram, Basia. No to ale tak to wygląda. Ja to też tak odbieram. Zrobiłeś tajemnicę dla... Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Ida nie może mieć tej imprezy tam. Ja nie rozumiem tego, ale widocznie ty masz jakiś powód, no. Dla mnie to był szok. Ja uważam, że nie powinieneś tutaj spać, tylko powinieneś gdzieś pójść do kogoś innego, bo
Bo to jest, ale Ida jest twoją córką nadal, między tobą a nią zmieniło się dużo po Gotlandzie, to prawda. Ale nie uważam, żeby to była jakaś nie wiem, no to już wiesz, ja się nie wtrącam, bo ja powiedziałam Idzie, porozmawiaj z nim, nie ze mną. Słuchaj, ja muszę w takim razie to aranżować troszeczkę inaczej, jak mam to zrobić to teraz, no nie? Okej. Ale ja się nie chcę tak czuć, jak się czuję w tej chwili z tobą. Odganiasz mnie cały czas, jakby to było, ja nie wiem, jakbym ja miała coś, nie wiem, wejść tam, zacząć mieszać między tobą, a nie. Jak najbardziej chcę być z daleka od tego wszystkiego. Ale nie traktuj mnie tak, jak mnie traktujesz, bo to jest nie w porządku. Jest to taka wielka tajemnica, Nie jest żadna tajemnica, Basiu, ale nie ty jest się tak żadna tajemnica. Nawet zachowujesz.